Za chwilę będziemy grać na instrumencie Telecaster Fender z roku dokładnie 1966, w którym są oryginalne pick-upy Fendera. Te pick-upy są bardzo fajne, bardzo mi się podobają, natomiast postanowiłem spróbować zobaczyć, co się zdarzy, kiedy wymienię jeden pick-up neck, na którym gram najczęściej, na nowy pick-up uważany za najlepszy, no jeden z najlepszych na świecie, Don Mare. Jest to taki człowiek, który te pick-upy robi w Stanach Zjednoczonych, ręcznie je nawija, dość trudno dostępne. W każdym razie współcześnie dostępny najlepszy możliwy pick-up neck do Telecastera. Zobaczymy, co się zdarzy, jak w starej gitarze wymienimy pick-up, jak się zmieni brzmienie, w którą stronę. Zobaczymy, nie wiemy. Działamy? Maciek Mazurek, słynący ze znakomitego brzmienia, zagra na gitarze Fender Telecaster z roku 1966 z oryginalnym pick-upem neck. Gramy na wzmacniaczu Fuchs, paczka Marshalla, troszkę po głosiku. Kilka dźwięków, później wymiana. Szymon Kowalski z SKG Custom Guitars już się szykuje do pracy i zobaczymy, co się zdarzy. Gitara jest w stanie oryginalnym, progi z 1966 roku. Niebywała sytuacja, no wiele lat minęło. Renowacja nastąpi u Szymona. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Zmieniamy pick-up. Don Mare 54 już czeka na zmianę. Ok, mamy pick-up zmieniony. Analogicznie te same ustawienia. Don Mare 54, Maciek Mazurek.
Panowie, wnioski. Nagraliśmy parę dźwięków na obu pick-upach. Jak Ci się, Maciek, grało? Zdecydowanie lepiej mi się grało na tym pierwszym pick-upie oryginalnym. Pewnie słychać było w nagraniu, w drugim podejściu, że nie grało mi się tak płynnie. Zresztą staraliśmy się tego nie poprawiać, żeby Państwo od razu zobaczyli, że zmiana parametrów takich, nazwijmy to na poziomie elektroniki, wpływa na artykulację. W związku z tym podczas grania drugiego podejścia miałem wrażenie, że ten dźwięk się mniej klei. Z jednej strony był bardziej dynamiczny, więcej góry, może trochę więcej basu. Mówimy potocznie, że miał więcej punchu, ale dla mnie zdecydowanie lepszy był pierwszy pick-up. Bardziej vintage'owy, pierwotny charakter instrumentu zachowany, większa akustyczność. Na gorąco mogę tak powiedzieć. Jak to słyszałeś, Szymon? No słyszałem to w sumie podobnie, ta góra faktycznie gdzieś tam bardziej zarysowana, natomiast od strony takiej pomiarowej, zrobiliśmy też pomiary w międzyczasie, to mogę powiedzieć od strony technicznej, że ten pick-up jest po prostu nawinięty w inny sposób troszeczkę, w innym celu i do innego brzmienia niż ten oryginalny. Natomiast o ile ten oryginalny jest dziełem przypadku, po prostu tak wyszedł w latach 60., ten jest pewnie konkretnie pod takie zastosowanie stworzony. Różnica jest też w samym materiale i w grubości tego coveru. Natomiast jak to wpływa na brzmienie, na dźwięk, to myślę, że dosyć wyraźnie będzie słychać. Najciekawsze dla mnie obserwacja to było faktycznie to, w jaki sposób Maciek grasz na tej gitarze. To się bardzo zmieniło i często właśnie można w takich filmikach niekoniecznie usłyszeć, ale wyłapać różnicę, w jaki sposób kto gra. I tutaj się robi takie śmieszne stwierdzenie, czy lepsza gitara zrobi z ciebie lepszego gitarzystę? No pytanie jest dosyć otwarte, ale myślę, że łatwiej ci się grało na lepiej brzmiącej gitarze. Może nie tyle lepiej, co bardziej odpowiadającej na to, co chcesz usłyszeć. Tak, była walka trochę z tym pasmem, bo nagle okazuje się, że ten dźwięk był trudniejszy do okiełznania. Cóż, no, jako właściciel gitary muszę Wam przyznać rację. Mam dwa pick-upy, znaczy inaczej. Oba te brzmienia były bardzo dobre. Dla mnie też to pierwsze ciekawsze, więcej akustyczności, bardziej wyrównane, ale z drugiej strony nie wiem, czy to drugie brzmienie, teraz gdybyśmy posłuchali tego w miksie, czy ono by nie pojawiło się bardziej w tym miksie. Gdyby troszkę może odjąć dołu, może poregulować na przykład wysokości pick-upu, bo warto wspomnieć, że zrobiliśmy regulację dokładnie taką samą w obu przypadkach, czyli tak, że zachowaliśmy wysokość pick-upu, co jest bardzo istotne. Gdyby zrobić małą korektę, może by się okazało, że ten drugi sound w nowoczesnych utworach troszkę głośniejszych bardziej by się pojawiał. Ale także jeden głos za Vintage 66. No i cóż, konkluzja jest taka. Pick-up nowoczesny, świetny, odwzorowujące brzmienia lat 50. 60., ale jednak oryginał bardziej nam się podoba. Czyli dalej szukamy tych starych instrumentów.